Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike. Ja jestem Jarpen. Cały czas mam wrażenie, że wieje. Jak sobie tak popatrzyłem w kalendarz, to się złapałem za głowę. Bo wyszło na to, że prawie miesiąc czasu nie byłem na rowerze. No okej, 2 tygodnie byłem na urlopie. W międzyczasie na tym urlopie wspięliśmy się na wulkan, na inną górę. Jeszcze gdzieś tam trzecie wędrowanie. Ale miesiąc nie byłem na rowerze. I tak sobie myślę, skończyły mi się wymówki, żeby na ten rower nie iść. Więc no dobra, no to idziemy na rower. A, szlak skręca. A zobaczymy, co tu ciekawego. Okej. Szlak do Laupen. No właśnie, skończyły mi się wymówki, więc stwierdziłem, że jak dzisiaj nie pójdę na rower, to już chyba w ogóle w tym roku nie pójdę. Tym bardziej, że w tym roku mam do tej pory zarobione jakieś żałosne 470 km, więc to jest prawie nic. O, kolejny uskok wodny. Jedziemy sobie wzdłuż rzeczki. Także 470 km to jest nic. Na tablicy u Szajbajka na forum gdzieś tam goni ogony, więc stwierdziłem, że co jak co, ale kraina Jarpena powinna trochę pojeździć. No to w końcu wziąłem maszynę, podpompowałem koła, przygotowałem się i pojechałem. W planach 40 km, no po takiej przerwie zobaczymy, może się uda, może się nie uda. Na razie jest 18. Na razie jest fajnie, opuściłem właśnie miejscowość Neueneck i jadę w stronę Laupen, tam mnie jeszcze nie było, także to co widzicie jest nagrane przeze mnie po raz pierwszy, no i w ogóle widziane po raz pierwszy. Nagrywam dla Was z mojego biustonosza Garmina, no a kamera Garmin VIRB Ultra 30. Ale powiem Wam, że chyba jednak na ulicy było lepiej, bo nie było tych wszystkich muszek. No i nie musiałem aż tak bardzo patrzeć na drogę, gdzie jadę, żeby się na jakimś kamieniu nie wywalić. Tak sobie ostatnio pomyślałem, kurde, nie jadę w nowe miejsce, zgubię się, co będzie, będę musiał potem długo wracać, będę zmęczony, po co mi to, na co mi to. Ale potem tak się zastanowiłem, że kurde, jeszcze parę lat temu, jak miałem starą komórkę Samsunga na systemie BADA, to tam nie było żadnego programu w ogóle do GPS-a, nie było nic, nie było niczego, nie miałem GPS-a normalnego, tak jak teraz, tylko miałem zwykłego GPS trackera, który nawet mapy nie pokazywał, a jak już to gdzieś tam w ciężkich bólach. Kurde, i człowiek zjeździł pół Dolnego Śląska, człowiek, krasnolud, pół Dolnego Śląska i kurde, i nic mi nie było. Jakoś się nigdy specjalnie nie zgubiłem, a jak się zgubiłem, to było fajnie. No a teraz co? Teraz się nad sobą rozczulam, zamiast po prostu jechać dalej. No dobra, jedziemy. Nie było znaku, żadnego szlaku, ale widzę rowerzystów, to jedziemy dalej. No i w sumie 150 metrów w prawo i tak jest droga, która wiedzie do Laupen, bo patrzę na GPS-ie. Nie wiem, czy też widzicie. Postarałem się dzisiaj kamerę tak wyrównać, żeby mniej więcej horyzont był w połowie i żeby było trochę kierownicy widać, żeby to w ogóle miało sens. Ale wystarczy, że się trochę bardziej pochylę, tak jak teraz. O ile dobrze myślę, to widzicie wtedy więcej kierownicy, mniej nieba. No ale nie ma złotego środka. Chociaż jak dla mnie to rozwiązanie z biustonoszem jest najlepsze. Najmniej drgań. Klatka piersiowa jednak podczas jazdy pozostaje najbardziej stabilna. No i chyba o to chodzi. Żeby po prostu nie telepało. No i żebyście czerpali przyjemność z oglądania tego filmu.
Wygląda na to, że będę miał dzisiaj bonusa. Pewnie widzieliście troszeczkę z prawej strony przed chwilą, możecie sobie cofnąć. A jak nie, to pewnie zaraz zobaczycie. O, teraz po prawej stronie. Dojeżdżam do Laupen i kurde, nie ogarnąłem, że w Laupen jest jakaś budowla warowna, jakiś zamek. No, to kolejny fajny powód do tego, żeby tu przyjechać. Już się nie mogę doczekać, jak tam dojadę. I teraz widać to dużo lepiej. Bardzo, bardzo fajnie. No tylko oczywiście pewnie pod koniec będzie jakiś fajny, stromy podjazd pod górę, żeby nie było za łatwo. No ale jak budowla warowna, to warowna, nie? Na płaskim raczej to stać nie będzie, bo bez sensu by to było. Dzisiaj bukłaka nie wziąłem, bo sobie tak myślę 40 km. No to przecież na 2 bidony, no to dam radę, nie? O, jedzie pociąg do Laupen. A, coś powoli, albo dojeżdża, albo tory w złym stanie. Co by było dziwne jak na Szwajcarię. No, temperatura 23,2, ale coś czuję, że jest dużo, dużo cieplej. I ciągle mi się chce pić. Także ja mam nadzieję, że ja dam radę na tych 2 bidonach. A jak nie, to coś trzeba gdzieś będzie kupić. A o tej porze, no zobaczymy. A my jedziemy prosto, pod warunkiem, że się kierowca w Mercedesie ogarnie. No jedziemy, misiu, jedziemy. No to stru. Tarara. Wygląda fajnie. Van der Weg, czyli trasa do wędrowania. Ok. Kafejka. Do zamku w prawo. No to jedziemy. Łatwo nie jest, ale gorszymi podjazdami już jechałem. Tętno pewnie 3 miliony. Zaczyna być ciekawie. Dobra, powolutku. Schodzę. Szkoda nerwów. No, to do zobaczenia na górze. No, jak spojrzałem teraz na GPS-a, to się okazało, że jest normalna droga objazdowa. Nie taka znowu pochyła, żeby podjechać sobie pod zamek. A ja oczywiście najtrudniejsze podejście. 3 na godzinę. No i w końcu mi się rower zatrzymał. Teraz wam podjadę. Wygląda na to, że to jakaś broń dystansowa. Kurde, jakiś, nie wiem, trebusz, katapulta. Nie znam się, ale się wypowiem. To podjeżdżamy pod sam zamek. Jak znam życie, pewnie rower trzeba gdzieś będzie zostawić, a ja dzisiaj zapięcia nie wziąłem. No bo skąd ja mogłem wiedzieć, że kurde w Laupen jest zamek? Jarpen z frajerzu. Wygląda kozacko. Tutaj na razie nic o biletach nie ma. No to jedziemy dalej. Wygląda bardzo fajnie. 22 km na budziku. Co my tu mamy? Chwilę się zatrzymamy. Plan zamku. My jesteśmy gdzieś tu chyba. Gdzie to takie czerwono-różowe. A tutaj widzę jest jedna studnia, po lewej stronie jest druga studnia, trochę w sensie poniżej. I chyba ta studnia jest tutaj teraz po lewej stronie mnie jak stoję. Oczywiście budowla odrestaurowana. Wygląda całkiem fajnie.
Siada na chwilę z bryki. Eingang, wejście. Co my tu mamy? Nocowanie w zamku Raupen. Ceny nocowania. Pokój wieloosobowy, czyli pewnie z obcymi osobami. Kajutenbett, czyli taka kajuta coś 30 franków. No i śniadanko 15 franków, czyli to jest cena standardowa. 30 franków za nocowanie, nie tak źle. Zamek to zamek. Podjedziemy, obejrzymy jeszcze, co my tu mamy. Wyszedłem na coś na kształt jakiegoś takiego tarasu, z którego rozciąga się widok tam. Tam jest droga, którą przyjechałem, ta nad rzeką. Rzeczka też fajna, bardzo płciutka, ale fajne ryby tam pływają, ponoć brzany, nie brzany. Oczywiście ryby, które pływają w czystych wodach. No i macie Alpy. Ciach, lecimy dalej. Bardzo fajny widok i naprawdę się cieszę, że tutaj przyjechałem. Także dzień na pewno będzie zaliczony do udanych. Ja bym jeszcze szczęśliwie wrócił do domu. I tam to co macie, te wzgórza na horyzoncie. I tam nawet balon, jak ktoś dojrzy balon. No, jest balon. No, tam macie Jurę. Bynajmniej nie krakowsko-częstochowska. O, coś tam strzelają. Co my dzisiaj mamy? Środę. Środę nie, czwartek. W czwartek nie strzelają, chyba w piątki strzelają. Wchodzą na strzelnicę. Bardzo fajne miejsce. A dzisiaj wyglądam tak. Nieogolony. Wróciłem prosto z pracy do domu, ciach, lecę na rower. No, to jedziemy dalej? Jedziemy dalej. Fiu. A zobaczymy ten objazd, co mi tu mapa pokazuje. Powinno być fajnie. No, zrobię 2-3 km więcej. Ale co tam? Aha. Tu jest stromo. Takiego błyskotliwego widoku na zamek to mi trochę zabrakło. Chciałem jakieś fajne zdjęcie zrobić, ale kurde, będzie ciężko z ujęciem. Ale za to tutaj w tym miasteczku jest przepięknie. Takie jakieś trochę średniowieczne, trochę coś tam. Patrzcie, gdyby nie te auta, całkiem klawo. Aha, bo ja tu już byłem. Tylko tu jest podejście do tej kawiarenki. No ale baraki to nie mają, to jedziemy dalej. Kreuzplatz. Zamek zaliczony. Zaliczony, jedziemy w prawo i wracamy do domu. Ciągle jeszcze jesteśmy w Laupen. Mieścina dosyć duża. No i zaraz droga się zacznie wznosić, bo było za fajnie. Takie wypłaszczone dzisiaj. No okej, pierwsze 7 km pod górę, ale potem sama przyjemność. No i dobra, jeszcze jest w miarę płasko. Okej, już się zaczyna pod górę. No i tak w ogóle to... Zaraz, co ja chciałem powiedzieć? No i dzisiaj jest ten też drugi test oficjalny biustonosza. Chciałem sprawdzić, jak duży dyskomfort będzie przy noszeniu tego przy trasach powyżej 20 km. No dzisiaj będzie 40. No chyba zaraz umrę. No, na razie jest ok. Zobaczymy za kilka kilometrów. A teraz się wyłączę, bo idę umierać. Następna miejscowość Bergfischen-Haus. Gdzieś przy Bernie. Ja niestety muszę jechać na górę i tam jest szczyt i może będzie koniec mojej udręki. A póki co pocierpcie trochę ze mną. Tętno 162,
Jeszcze nie umieram. Na razie do tej pory mam 290 metrów spadku. I 188 wspinaczki. Co oznacza, że jeszcze będzie 100 do góry. Już się kuźwa cieszę. Właśnie przejechałem przez jakieś gospodarstwo i tak zapachniało dawno niesprzątanym kurnikiem. Orzeźwia. I znowu pod górkę. Nareszcie się czuję trochę jak w Polsce. Kilka tygodni przed żniwami wszystkie rośliny pachną intensywnie. Jak się tak jedzie pod górę, głęboko, intensywnie oddycha, wszystko czuć, wszystko pachnie. Idealna miejscówka dla alergików. Ale zapachy piękne. Po dłuższym podjeździe, chwila przyjemności, zjazd i lecimy. Aha, już źle skręciłem, zawracamy. Ziu. Wiecie co, GPS nie taka głupia sprawa. Warto czasem patrzeć. I wietrzymy dupę. Jechaliśmy właśnie z jakieś 50 metrów temu do lasu, który widzieliście na jednym z poprzednich filmów. W tym momencie mój ulubiony las. I wydaje mi się, że podjazd do góry już się skończył. Niech no sobie tego spojrzę. No, całkiem możliwe. I w tym momencie mamy przynajmniej kilka kilometrów w miarę płaskiej drogi. Można sobie spokojnie jechać z tą prędkością 20-24 km na godzinę. Może troszeczkę szybciej. Ale generalnie bardziej zależy mi teraz na odpoczynku, delektowanie się chłodem, cieniem, naturą, przyrodą, która Was otacza. Prędkość w tym momencie nie jest najważniejsza. Aczkolwiek jak rower sam przyspieszy, to przecież się nie obrażę, nie? Właśnie minęło 30 km, już nawet 30,5. No, tyłek trochę boli, dawno nie jeżdżone, jakkolwiek by to nie brzmiało. Radocha wielka. Forma, może pominimy ten temat, ale oczywiście wszystko jest do naprawy, wszystko da się naprawić. Pojeździmy, będzie lepiej. Tak czy siak, całkiem nieźle zostało, jakieś 14 km. No, to teraz tak na spokojnie. Najważniejsze już za sobą. Ktoś mówi z górki, już do domu. Więc na luzie, odprężenie. Głowa nie musi tak pracować, że jeju, jeszcze tyle kilometrów przede mną. No, spokojnie. Tylko czemu ciągle prawie pod górkę? Zostało tylko kilka kilometrów, można by rzec, że już jestem prawie że na swoim osiedlu. W związku z tym wypadałoby się pożegnać. Jeżeli podobał Ci się ten film, udostępnij go, pokaż u siebie na ścianie, albo opowiedz znajomym o tym kanale Kraina RP na vlog. To jest taki krasnolud, który przesyła endorfiny, pokazuje Wam kawał ładnego świata, opowiada to i owo. Lepiej lub gorzej, w zależności od dnia i humoru. I oczywiście, jeżeli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo miło, a przy okazji będziecie wiedzieli,
o tym, kiedy będą się pojawiały nowe filmy. No i tak to się w ogóle kręci, nie? Ja coś robię dla Was, robię dla siebie, Wy oglądacie. No i to by było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!